dzisiejszym odcinku wspaniały jacht żaglowy, który miałem przyjemność nagrać podczas festiwalu Polboat Gdynia. Poznajcie Jeanneau Sun Odyssey 350. Moi kochani jachtomaniacy, witamy Was na kolejnym jachturze Tomka Landowskiego. Już doskonale znacie, ponieważ widzieliśmy się 6 miesięcy temu na targach w Düsseldorfie. Cześć Tomasz. Cześć. Przypomnijmy, Liberty Marine, Tomasz Landowski i jesteśmy w tej chwili w niecodziennej sytuacji, dlatego że jest to mój pierwszy jachtur po jednostce żaglowej. W Düsseldorfie mieliśmy okazję podziwiać fantastyczne super jachty o długości prawie 25 metrów, przede wszystkim marki Kranki, a w tej chwili mamy coś zupełnie innego. Ja się wywodzę z żeglarstwa, więc ten temat mnie bardzo interesuje, dlatego nie mogę się doczekać tego konkretnego jachturu. Tomasz, opowiedz proszę, co my tutaj mamy. Masz rację, to jest Twoje pierwsze spotkanie z naszą jednostką żaglową. Nie było czasu w Düsseldorfie ani w Cannes, żeby przejść po jednostkach żaglowych. Mam nadzieję, że to się zmieni w tym roku, że znajdziesz trochę czasu. Wiem, że też jesteś rozrywany, masz dużo pracy. Tak, to jest pierwsza jednostka żaglowa, którą sprowadziliśmy jako demo na targi, na nasze potrzeby prezentacji i testowania klientom. Jest to najmniejszy model z serii Sun Odyssey, model 350. Jednostka, która miała swoją premierę chyba 2 lata temu w Düsseldorfie właśnie. Super. Nie miałem czasu za dużo popływać, bo ją skupowaliśmy tak naprawdę na tydzień czasu przed targami. Nawet jeszcze antyfunik nie jest nam pomalowany. Nie było na to czasu, więc musimy to zrobić. Te kilka rejsów, które odbyłem, mogę powiedzieć, że ta jednostka super pływa. Jest to nowoczesny kadłub. Spodziewałem się, że będą jakieś podobne odczucia do jednostek klasycznych, których pływałem. Ja też się wodzę żeglarstwa. Natomiast bardzo mile mnie to zaskoczyło, jak ta łódka pływa. Mieliśmy bardzo fajne warunki. Na pełnym wietrze i na pełnym półwietrze i na ostrych wiatrach testowaliśmy. Fajnie wiało, tak do 20 węzłów. Nie ma do czego się tutaj naprawdę przyczepić. Zacna jednostka, bardzo szybka. No, czuć tutaj tą nową konstrukcję tych jednostek, które są w ostatnich latach budowane. Jeżeli mówimy o prędkości, to jakie tutaj możemy prędkości, ile węzłów ta łódź jest w stanie wyciągnąć? No, płynęliśmy na standardowych żaglach, tutaj nie używaliśmy żadnych pełnych żagli typu Code Zero czy Spinnaker, tym bardziej. Więc prędkość, którą mieliśmy tutaj na tym wiaterku, to było 8 węzłów. Na silniczku też bardzo fajnie ta łódka płynie, tu jest silnik 29 koni, Yanmara, to prędkość taka przelotowa to jest 6 węzłów. To jest w pełni wystarczające na tego typu żaglówkę. Można powiedzieć, że to jest prędkość taka łódki standardowej pod żaglami, nawet trochę szybciej. Tak. I spalanie też nie jest duże, więc w przypadku, gdy nie ma wiatru, możemy się posiłkować silnikiem i spokojnie motorować, jak to się mówi. Z jakiego kraju jest producent tego jachtu? To jest Jeanneau. To jest Jeanneau, czyli grupa Beneteau, natomiast ta konkretna jednostka jest produkowana w Polsce, w Olecku. Wszystkie pozostałe modele marki Jeanneau, Sun Odysseye od 380 w górę są produkowane w Les Sables we Francji. Widzicie, pół świata żaglowego jest produkowanych na naszych pięknych Mazurach. Oczywiście troszkę przesadzam, ale jest w tym też troszkę prawdy. Na pewno, to jest jedna z większych fabryk Jeanneau na świecie, właśnie tutaj u nas w Polsce. Okej, zobaczmy sobie tą łódź. Rzucają nam się tutaj w oczy te dwa bardzo fajnie ozdobione koła sterowe skórą, ale zacznijmy może sobie od tej platformy, która jest tutaj mechanicznie wysuwana do dołu, prawda? Tak, jest to platforma opuszczana w sposób taki mechaniczny. Jest też opcja oczywiście platformy opuszczanej na siłowniku elektrycznym. W standardzie nie ma żadnej platformy, mam otwartą pawęż z tyłu. Natomiast taka platforma daje nam wygodę przede wszystkim zejścia w marinie, daje możliwość kąpania się, skorzystania z tutaj dobrodziejstwa tej platformy na kotwicowisku, jak również chroni sternika w przypadku fali, która może wejść tutaj przy pełnych kursach do środka. Więc warto mieć taką opcję na pewno na jachcie, dlatego taką opcję zamówiliśmy. Te koła sterowe ładnie ozdobione, których tutaj wspomniałeś, to jest naturalna skóra. Skóra jest po to, żeby po prostu ten chwyt kierownicy był tutaj pewniejszy. Można też zamówić sobie opcjonalnie kierownicę z włókna węglowego, to już takie bardziej racingowe tematy. Natomiast ta skóra się fajnie komponuje. Jest przyjemna do dotyku i myślę, że to jest super sprawa. Takie koło sterowe. 2 koła sterowe, dlaczego? Może takie pytanie też paść. Tak. Ze względu na wygodę i na widoczność przy sterowaniu, w zależności na którym hasie jesteśmy. Tak jak będziemy na hasie prawym, to będziemy stali sobie tutaj przy lewej stronie, na hasie lewym to będziemy stali po prawej stronie. Przy manewrach portowych możesz po prostu momentalnie zmienić miejsce kontroli nad jachtem i ze sterowania one są z sobą sprzężone, czyli tak naprawdę 2 osoby mogą się szarpać z tym kołem, gdy było tego potrzeba, więc możesz przejść sobie z burty na burtę i przejąć miejsce sterowania. Generalnie
Prawa burta jest to miejsce, gdzie sterujesz jednostką. Masz tutaj manetkę od silnika, masz ster strumieniowy, windę kotwiczną i kompas. I tuż będzie jeszcze tutaj chartplotter, który musimy dołożyć, nie było czasu przed targami. Po lewej stronie masz też instrumenty elektroniczne, autopilota, wszystkie namiary, wszystkie informacje z wiatromierza czy z kompasu. Także z każdego stanowiska możesz bezpiecznie mieć pełen obraz tego, co się dzieje tutaj na jachcie. Tutaj jeszcze dodajmy do tej platformy kąpielowej mamy drabinkę, dzięki której można się łatwo dostać z powrotem na pokład oraz dwie bakisty, których Tak. nigdy dość. To jest bakista, ta po lewej stronie jest właściwie to jest miejsce takie przeznaczone na tratwę ratunkową i tam trzymamy właśnie tratwę ratunkową. Tu jest bakista, do której też wejdzie parę odbijaczy, takie pomieszczenie, gdzie jest dostęp do systemów, autopilota. Ta drabinka jest bardziej kąpielowa, ponieważ przy podniesionej platformie wejście na jacht jest utrudnione, dlatego mamy tutaj za kołem sterowym taką drabinkę ratunkową, która się otwiera w momencie, kiedy jest taka potrzeba, ciągniemy na sznureczek, ona się rozwija i możemy też sobie wejść bezpiecznie na jacht, gdyby była taka potrzeba. Jeszcze parę lat temu, kiedy dopiero raczkowałem w branży jachtowej, zastanawiałem się, czym są te drewniane klocki po lewej i prawej stronie. Teraz już wiem, ale może Tomasz powiedziałbyś naszym widzom, do czego one służą. Oprócz tego, że może się o nie fajnie potknąć, to te klocuszki służą do tego, gdy jacht jest przy chyle na danym halsie, po prostu zapierasz siebie nogą i nie zsuniesz się w kierunku, nie zsuniesz się w dół. Aż to takie po prostu punkty podporu dla sternika. Okej, idziemy Są różne rozwiązania, tu są akurat takie klocuszki, na niektórych jachtach są otwierane takie podesty, niektóre jachty mają wyprofilowaną podłogę w tym miejscu, żeby wygodnie się stało. No to jest takie dosyć proste, ale bardzo praktyczne rozwiązanie i to się sprawdza. Bardzo praktyczne, ale ja już parę razy o takie klocuszki się zahaczyłem i pewnie nieraz żeglarze też się zahaczają, prawda? No ale żeglarze, którzy wiedzą, po co to jest, już pamięć tutaj mięśniowa jest wbudowana i oni wiedzą, że trzeba po prostu uważać. Dobra, oglądamy tą łódź dalej, zapraszam. Jesteśmy, moi kochani, na rufie, widzimy tutaj stolik, który jest rozkładany zarówno z lewej, jak i z prawej strony, standardowo bakisty, ale też Tomasz, tutaj poza kamerą wspominałeś, że mamy bardzo przestrzenne burty, zarówno po prawej, jak i po lewej stronie, prawda? Zgadza się. Taka cecha charakterystyczna Sun Odysseyów jest to, że mają, jak ja to mówię, bezkolizyjne przejście na półpokładach, czyli po prostu prościutko z pokładu rufowego możemy płynnie przejść, bez żadnego potykania się, bez żadnego wchodzenia na jakieś podwyższenia czy skakania na dziób. Jest to po prostu taka ścieżka, bez żadnych po prostu potknięć przechodzić. Widzimy dwa kabestany po lewej, prawej stronie. Ploter, tutaj wspominałeś o ploterze, że jest Tak, możliwość... tu jest miejsce na Raymarina, na Axioma 7 cali, który będzie zamontowany po targach. Już jak wspomniałem, nie było czasu przed targami tego zrobić. I to w zupełności wystarczy, żeby kontrolować tą jednostką z tego miejsca. Oczywiście w środku jest stolik nawigacyjny, tam też możemy dołożyć sobie duży, już taki pełnowymiarowy, czy chartplotter, czy nawet komputer podłączony do systemu i z tego punktu też możemy planować sobie trasę, odczytywać prognozy pogodowe i planować. Kochani, tu jest też fajne rozwiązanie. Na czym ona polega, Tomasz? No generalnie pamiętacie, jak jest suwanka, suwklapa, to przeważnie w jachtach były takie płyty, które się wkładało, Tak albo jest. drewniane, one były dzielone. Był problem, co z nimi zrobić po otwarciu, tak? Trzeba było jest. gdzieś wpychać. Tu mamy tradycyjne, standardowe takie okiennice, można powiedzieć, drzwiczki, gdzie po zamknięciu zasuwamy suwklapę i po otwarciu po prostu nie musimy tego nigdzie chować, ani w bakiście, ani gdzieś pod schodami. One tu się ładnie trzymają na magnesach. Jest jeden problem z trzymaniem tych pleksji, gdzieś odpada. Czyli można powiedzieć mała, ale jednak innowacja w tym modelu, która tutaj pomaga wygodniej żyć Dokładnie. na jachcie. Małe rzeczy mają duże znaczenie. Nad nami jest B-Mini. Czy to B-Mini może być rozszerzone tutaj bardziej w kierunku rufy Zgadza jeszcze? się. To jest szprycbuda opcjonalna, tak na to się pewnie mówi w naszym żeglarstwie. Bardzo przydatna opcja, która schroni nie tylko przed wiatrem, ale przed falami, przed rozbryzgami. Także tak naprawdę to jest must have na każdej jednostce, której ster nie pokusi się o pływanie po morzu, bo prędzej czy później ta fala już tu będzie wchodziła. Oczywiście można tutaj dokupić pełne zamknięcie, można zakupić na rufie konstrukcje, na których są oparte solary, więc kompletnie możemy tą przestrzeń zamknąć do momentu półpokładu, czyli po zamknięciu nawet mamy cały czas półpokłady wolne, możemy przechodzić wokół tej konstrukcji B-Mini i ona nie przeszkadza nam w pracach na zewnątrz. Za chwilkę zejdziemy tutaj pod pokład, pokażemy Wam, jak tutaj można mieszkać na tej jednostce. Powiedz proszę, Tomku, 3 słowa, ile osób tutaj możemy przenocować lub przerejsować. To jest wersja 3-kabinowa,
Karta bezpieczeństwa jest na A6, B8, czyli w takiej żegludze offshore 6 osób na pokładzie maksymalnie. W żegludze B mamy 8 osób. Tak jak powiedziałem, wersja 3-kabinowa, czy mamy 3 oddzielne kabiny podwójne, czyli 6 osób ma własne pokoiki. Dodatkowo na upartego 2 osoby mogą spać w kokpicie, tradycyjnie po burtach na takich ławeczkach. No i jesteśmy pod pokładem. Kochani, po środku stolik rozkładany na lewo, na prawo. W środku jeszcze takie miejsce do przechowywania napojów. Za chwilę je zobaczycie. Po prawej i po lewej stronie kanapy. Tutaj zobaczycie miejsce dla sternika, panel sterowania, czyli mamy radio, UKF-kę, mamy centrum sterowania oświetleniem. Tutaj po lewej stronie, a w zasadzie na dziobie, mamy kabinę, która pomieści 2 osoby plus dziecko. A z tej strony kambus. Pewnie zauważycie, jacht pachnie nowością, dlatego że to jest rocznik 2025. Wszystko jest świeżutkie, nowe. Tutaj mamy zlew. Z tej strony mamy bardzo głęboką zamrażarkę i lodówkę. Tutaj mamy dodatkowe miejsca do przechowywania. Jedno, drugie. Tutaj kuchenka. No i za mną jedna z kabin roofowych. Zobaczcie, jak to wygląda. Tam spokojnie 2 osoby się zmieszczą i analogiczna taka sama kabina tutaj po lewej stronie. No i dodatkowa łazieneczka tutaj w centralnej części tej jednostki. Jeśli podoba Ci się to, ile serca wkładam w każdy materiał przygotowany dla Ciebie, masz możliwość postawienia mi pysznej kawy, która da mi odpowiedniego kopa do nagrywania kolejnych kreatywnych filmów dla Ciebie. Link w opisie filmu. Buy Coffee. Dziękuję. Dokładnie. Zobaczmy teraz, co znajduje się na dziobie tej wspaniałej jednostki. Jesteśmy przy 13-metrowym maszcie. Moją uwagę tutaj zwrócił dosyć mały, ale pewnie wspomagający panel solarny. Dzięki niemu co załoga może uzyskać? Dzięki niemu w przelotach, gdzie nie mamy dostępu do źródła zasilania, czyli nie mamy przyłącza lądowego, ten panel nieduży, bo to jest 100 W, on w zupełności wystarcza, żeby podtrzymać lodóweczkę, przeładować akumulatory na tyle, żeby te światło, takie podstawowe urządzenia elektryczne, typu nawet autopilot, który też bierze około kilku amperów, w zupełności sobie poradził na tym przelocie do następnej mariny. Czyli spełnia taką funkcję bardziej podtrzymaniową, ale pewnie jeżeli byście chcieli, to może... Jest możliwość tutaj do dorzucenia całkiem sporego tutaj też 100-watowego drugiego panela, więc 200 ponad watów to już wystarczy, żeby komfortowo pływać. Ale tutaj z przodu na dziobie mamy tak zwany kaczy dziób, z którego wystaje kotwica, prawda? Można tak to nazwać? Może nie tyle kaczy dziób, to jest taki bardziej bukszpryt. Okay. Jest to opcja dodatkowa. Służy on do tego, żeby nie tylko schować pod nim tę kotwicę, ale przede wszystkim do tego, żeby zamontować drugi sztak do żagli pełnowiatrowych, jak Cod Zero czy Spinnaker. Opcja taka bardziej sportowa. Okay. Ale bardzo przydatna oczywiście też w żegludze z pełnym wiatrem. Moi drodzy, to jest jak zawsze bardzo dobre miejsce na koniec filmu, aby zapytać o cenę tej jednostki. Ja sam jestem tego ciekaw, ponieważ jest to jednostka żaglowa, którym ja w tej chwili jestem najbardziej zainteresowany, więc czekam na informację od Tomasza, jaką kwotę musimy tutaj przeznaczyć, aby stać się właścicielem takiej wspaniałej jednostki. Katalogowo, w zależności też od ilości kabin czy wersji drewna, no, można powiedzieć, że cena bazowa zaczyna się od 134 000 euro netto za taką jednostkę standardowo wyposażoną. Ta konkretna jednostka z tym wyposażeniem, które tutaj oferujemy, to jest koszt 197 000 euro netto. Moi drodzy, jeżeli samochody i mieszkania Wam się już znudziły, to możecie zmienić swoje życie na życie morskie i dopłynąć do każdego zakątka świata, o którym myślicie. Jeżeli jesteście potencjalnie zainteresowani tego typu jednostką, to skontaktujcie się z Tomkiem z Liberty Marine lub ze mną. Macie tutaj adres e-mail przez Instagram lub YouTube'a. Dziękujemy za dzisiejszy jachtur, dziękuję Tomek i do zobaczenia na kolejnych targach. Trzymajcie się, cześć! Zapraszam Cię na inne jachtury na moim kanale i nie zapomnij o subskrypcji. Zapinajcie szelki i zapraszam na bujanie.